Cześć, witam Was na kanale Rootblog prosto z Shenzhen, gdzie jesteśmy z Adrianem, siemanko, Siemano, który na cześć. co dzień mieszka w Chinach, no i kupił samochód Xiaomi. Słuchajcie, ten materiał będzie mega spontaniczny, dlatego że nas w ogóle miało tutaj nie być, ale Adrian mówi, wpadajcie, przewiozę Was samochodem Xiaomi, no to głupio było nie przyjechać. Więc pogadajmy sobie o tym samochodzie, będą przebitki z jazdy, my część nagrywaliśmy już tego materiału w trakcie, kiedy było jeszcze trochę jaśniej, więc to będzie wszystko taki zlepek. Ale o samochodzie Xiaomi, jeśli chodzi z zewnątrz, słuchajcie, tak jak już mówiłem Wam na pierwszych wrażeniach, które nagrywaliśmy na TikToku z Barcelony, tutaj jest taki miks tego samochodu, czyli mamy McLarena, jeśli chodzi o światła, mamy linię boczną Taycana, natomiast to auto w tym kolorze bardzo fajnie się broni i świetnie wygląda. Ty, Adrian, masz tą wersję najlepszą. No, Max. czym ona się charakteryzuje, jeśli chodzi o z zewnątrz? Głównie z zewnątrz ona nie ma dużej różnicy oprócz naklejki Max z tyłu, ponieważ felgi są opcjonalne, więc to tylko jeżeli, niezależnie którą wersję kupimy, dostaniemy ten sam wygląd. To jedynie różni się tym, że mamy wersję Max, pisze na tylnej klapie. No i wiadomo, jest lider, ale lider jest dostępny też jako opcja. Okej, czyli mogę wziąć podstawową wersję tego samochodu i dorzucić te felgi i trochę tak sfejkować, że mam lepszą. Tak. Okej. A hamulce, one też są w standardzie? Hamulce nie, Czyli to jest kolejna hamulce są dodatkowe właśnie w tej wersji mocniejszej. Tutaj są potrzebne większe hamulce, do dużej mocy mamy ponad 650 koni, ponad 850 Nm. Patrzę, co się dzieje wokół nas i słuchajcie, my jesteśmy w Chinach, gdzie te samochody tu jeżdżą, natomiast stanęliśmy pod hotelem i ludzie, słuchajcie, obchodzą ten samochód, robią zdjęcia, zaglądają. Stanąłem raz na ulicy, ze sklepów wyszli, wiesz, ludzie i pytają, to Mega. Xiaomi. Czyli na złotówki ile Cię kosztował ten samochód? Około 170 000? Nieco ponad 180 tysięcy. Co można na dzisiaj dostać za 170 tysięcy? No MG4, to kupisz za tyle. Z jakim zasięgiem? Tam chyba okolice 400 km jest WLTP, czyli no 300 powiedzmy realnych. No i jeśli uwzględnimy dotację rządową naszą, no to Tesla Model 3 standard dostaniesz już. Tą bazową Teselkę trójkę dostaniesz już za 170 000 po dotacji. Ona kosztuje 195, ale jest tam no, w najlepszych wypadkach 27 000 dopłaty. Nie? W Chiny już nie oferują dopłat do elektryków. A było coś takiego, tak? Na początku były dopłaty do elektryków i to jako ciekawostkę opowiem, to było dlatego, są te słynne graveyardy w Chinach pełne samochodów porzuconych niby, ponieważ sprytni przedsiębiorcy Nakupili samochód. nakupili samochodów, nabrali dopłaty, za samochody nigdy nie zapłacili, bo to wszystko było zleasingowane, wzięli te dopłaty i pieniądze się rozpłynęły. Także A ile było dopłaty do elektryka w Chinach, pamiętasz? to było też w granicach kilkudziesięciu tysięcy juanów, także nie były to małe dopłaty. Elektryki były też drogie, tak? No, mówimy o czasach, gdzie to było z 6, 7, 8 lat temu, tak? No na tą chwilę jednym z benefitów kupna elektryka jest to, że nie płacimy dodatkowo za rejestrację auta w mieście. Mamy Guangzhou i Shenzhen, to opłata za zarejestrowanie benzynowego auta to jest w granicach 30 000 złotych. Wow. Także jakbyśmy dzisiaj chcieli kupić spalinowe auto, to jest kara. No jasne. To jest kara. 30 Zobacz, dziewczyny się w Porsche oglądają na nasze auto, tak? No jasne, że tak. No jedziemy pomarańczowym Xiaomi, no. A wokół same czarne i szare, no. Jeśli chodzi o wagę samochodu, ciężki, bo 2205 kg, natomiast jest tutaj duża bateria, bo aż 101 kWh. Gdzie mamy w ogóle kamery w tym samochodzie? No kamery to mamy tak, mamy jedną na szybie, mamy tutaj pod przednią rejestracją, mamy kamery na błotnikach i mamy też kamery 360 pod lusterkami. Także To jest standard, że jest 360. Tak, mamy 360 standard, mamy kamery na błotnikach, które pokazują nam tył. A jeśli chodzi o reflektory, on ma wycinanie? Jak masz światła drogowe? Nie ma tego. Tu są zwykłe lasery, ale bez możliwości wycinania pojedynczych diod. Powiedz mi tak, mamy dwa bagażniki. Z Tak. przodu możemy otworzyć, Tak, zobaczymy oczywiście. co tutaj... Wszystko możemy otworzyć z aplikacji lub panelu sterującego w aucie. Mały bagażnik. Jest płytki, no mniejszy chyba niż w Tesli, albo bardzo zbliżony. Za szybko jechałeś i odpadło. Nie, jak byłem rejestrować auto, to patrzyli win i tutaj win jest. Tu jest rzeczywiście. win, tak. I pod szybą też masz win. Ta pod szybą też jest win. Ten jest na karoserii, tam jest tylko powtórzenie winu. Tutaj możemy sobie dodać Płyn do spryskiwaczy, a tu podam jako ciekawostkę, tu są spusty.
jeżeli sobie włożymy O. piwko, lodzik, Okej. to sobie tutaj możemy trzymać, a na końcu spuścić całą wodę. Mega praktyczne rozwiązanie. Słuchajcie, mały smaczek, mega fajny, czyli jak się kręci, że tak powiem, ten silnik, ile ma mocy, ile ma newtonometrów. Fajnie wygląda. Mamy 2 silniki. Mamy Także dwa to jest silniki. Tak, to komplet. jest tylko, mówimy o całości w tej Tak, chwili. o całości. Dobra. Jeśli chodzi o bagażnik z tyłu, można sobie go jakoś nogą otworzyć też? Nie. Głęboki jest ten bagażnik, także to jest mega Tak, i spoko. tu mamy, i jeszcze mamy, Pod podłogą. jak cofniemy, to też jest oczywiście w podłodze. Tu mam, także i to dość spory bagażnik. O, no to też jest fajne. Także tu mamy także, ponieważ jest zawieszenie pneumatyczne, to tutaj w wersji Max jest mniejsza pojemność niż w wersji podstawowej, ponieważ tutaj znajduje się zbiornik na powietrze. Okej. Także jest Czyli w wersji podstawowej mamy tak naprawdę jeszcze drugie tyle. jeszcze drugie tyle, tak. Dobra, jeśli chodzi o ładowanie w Chinach, jakbyś mógł mi powiedzieć, co i jak działa. Zobaczcie, jest duża klapka, ale ona jest elektrycznie podnoszona. Tak. To jest mega fajne. I rozumiem, że sama się zamyka Tak, jak jak wsiadasz kończę do samochodu. ładować, wsiadam, zamyka się klapeczka automatycznie. Tu jest Co taka tu się ciekawostka, ponieważ w Chinach mamy 2 porty ładowania. Mamy port wolnego ładowania domowy i port szybkiego ładowania. Xiaomi wyszło z założenia, że nie używamy 2 portów na raz, więc dali takie, uważam, troszkę badziewne rozwiązanie, ale niech będzie. I to służy dwojako, czyli możemy to zaślepić w tą stronę lub możemy zaślepić w tą stronę, tą zaślepeczkę. Powiedz mi, to jest Type 2 chyba, no nie? Złącze. Być może być Type 2. A to jest jaki standard, pamiętasz? Dobra. Chiński standard. Chiński standard. No dobra, a jeśli chodzi o zużycie energii, takie rzeczy? A na to prawdę mówiąc nie zwracam uwagi, bo prąd w Chinach mamy bardzo tani, więc Ile kosztuje kilowatogodzina? kilowatogodzina tu kosztuje w granicach 35-40 groszy. Okej, Więc dla nas jakby zużycie w ogóle jest marginalny. marginalne. To jest cena w ogóle za taką publiczną ładowarkę? Na publicznej ładowarce można w takiej cenie ładować, ale w nocy lub w porze lunchu, Okej, kiedy rozumiem. jest jakby ogólne niskie zapotrzebowanie na prąd. W godzinach szczytu, czyli rano i po południu, ta cena podnosi się do około 70-80 groszy. To jest jakby już najdroższy, najdroższy prąd, więc nie ma to znaczenia. To jest, przy aucie benzynowym to jest po prostu marginalny koszt eksploatacji auta, tak? A jeśli chodzi o dostępność w ogóle ładowarek, to tak trochę odejdę od Xiaomi, ale popytam o infrastrukturę. Jak to u Was wygląda? Ładowarki są wszędzie. Zobaczycie, i jak są ładowarki, to nie są, że postawią 2 stacje i z czego jedna nie działa. Tylko na przykład na lotnisku to jest chyba ze 100 albo 120 ładowarek. Okej. Jakieś takie parkingi w okolicy, zazwyczaj będzie między 10 a 30 ładowarek. To taki jest standardowa w punkty ładowania, nie? Ja się wtrącę. Na ten moment w Chinach jest 7 milionów publicznych ładowarek. Okej. Ja mieszkam w tej samej dzielnicy, gdzie Adrian. To nie jest jakieś centrum miasta, mieszkamy jakieś, nie wiem, 30 km od centrum, No, w starej wiosce olimpijskiej. I kiedy ja na mapie zaznaczę wyszukiwanie ładowarek, to mi pokazuje tylko te ładowarki, które są dostępne. I ja zawsze mam ponad 100 ładowarek dostępnych w promieniu 2 km. I to nie pokazuje nam ładowarek w centrach handlowych, gdzie przyjeżdżasz do centrum handlowego i wtedy masz parking za darmo, jeśli korzystasz z ładowarki i płacisz za ładowarkę. Okej. No Ja- to mega. Ja mieszkam w takim 50-piętrowym bloku i na parkingu podziemnym mam swoją własną ładowarkę. Tam mam załadowaną taką powolną ładowarkę 7 kW. Koszt jest naprawdę bardzo niski. Ja swoim samochodem do tej pory przejechałem 18 000 kilometrów w przeliczeniu na złotówki. Koszt jazdy tym samochodem wyniósł mnie w okolicach 1000 zł. Piękna sprawa. Nie no, prąd za 80 groszy to jest taniej niż, i to w godzinach szczytu mówicie, to jest taniej niż u nas prąd w gniazdku domowym, na zwykłej taryfie. No. I ja mam jakąś taką niekorzystną taryfę, ale to są jakieś groszowe sprawy. No. Ja płacę w okolicach 120 zł. Nie, no przesadziłem. Mniej niż 100 zł miesięcznie w przeliczeniu za prąd na samochód. Słuchajcie, tutaj my się tylko przejmujemy cenami autostrady i mostów. Mosty są drogie w Chinach, ale są wspaniałe, piękne i wielkie. Jakby no, autem się jeździ za darmo i to jest normalne i nie ma jakby żadnego niepokoju, że gdzieś tam
prąd mi się skończy w aucie. Znaczy no, w Europie już nie ma, w Polsce już prawie nie ma niepokoju, bo są oczywiście, trzeba planować trasy, tak? No tutaj macie tak pewnie, że zjeżdżacie i jest, a u Tutaj nas w trzeba Chinach planować. jest też tak, że obowiązkowo wszystkie stacje obsługi podróżnych muszą mieć ładowarki Okej. do elektryków, nie? Oczywiście jak są święta i jest mega oburzenie, to jest ciężko miejsce do ładowania, ale wtedy, ponieważ są święta, ja po prostu zjeżdżam z autostrady i w promieniu właśnie 1-2 kilometrów od zjazdu zazwyczaj jest mnóstwo pustych ładowarek właśnie w miastach, tak? Jaki komunikuje Xiaomi w Chinach ten samochód? Są jakieś kampanie reklamowe, coś takiego? Generalnie tylko na internecie Okej. co można darmowo, bo Xiaomi jest i na YouTubie jest główny jakby channel Xiaomi. W Chinach generalnie TikToki to wszystko. Sam Lei Jun jest jakby postacią. Lei Jun, czyli CEO Xiaomi, jest jakby legendą w Chinach, tak samo jakby Elon Musk No tak. na tym samym levelu. Więc samo to, że wypuścili ten samochód, To wszyscy o tym wiedzą. wszyscy o tym wiedzą, nawet dzieci o tym gadają. Jak zobacz, każdy się zatrzymuje, każdy o tym aucie wie. On nie potrzebuje się już reklamować. Zamówień mają do końca tego roku, także Czyli dzisiaj jakbym kliknął samochód Xiaomi, odebrałbym go w 2025. dokładnie. Okej. Tutaj z tyłu jeszcze co mamy? To też jest lidar, czy nie? To jest kamera. To jest chyba kamera patrząca na tył. Właśnie, jaki zasięg ma w ogóle ten samochód według producenta? Teoretycznie ma 800, tak? To No, to mówimy wiadomo, no. w chińskim cyklu ma 800 CLTC, w cyklu WLTP to spada do chyba 670, ponieważ ja mam jeszcze opony sportowe, to ten zasięg spada o 50 km. Okej. Czyli realnie powinienem uzyskać zasięg 600 km na jednym ładowaniu od 100 do 0, tak? No, nikt tak nie jeździ. nie miałem okazji. Generalnie to auto można ładać 300 kW na godzinę, 350 kW. Więc jeżeli mamy ładowarkę, która ładuje 350 kW, to jest naprawdę 15-20 minut i jedziemy dalej. Mamy ekstra 400 km zasięgu, tak? 400-450. A pamiętasz jaka jest wielkość baterii tutaj? 101. 101, wow. To jest brutto czy netto? Jest jakiś bufor pewnie, no nie. Nie No wiem, dobra, to to według ponad 100 producenta. kilo, 100 To kilo, jest ponad 100 kWh, to bardzo 100 duża kW. bateria. To jest duża bateria, to jest najnowszej generacji bateria tego CATL. Nie? A pamiętasz do jakiej mniej więcej wartości procentów trzyma tą maksymalną moc ładowania, te 350 kW? Czy tam powyżej 300? Mniej więcej do połowy, gdzieś do Wow. połowy, potem spada tam w granicach 200, pod koniec jeszcze przy 80% trzyma 150 kW, a te ostatnie 20% ładuje w granicach 50 kW. Nie no, to Także- są mega krzywa ładowania jest, wow. No, krzywa ładowania jest super. Nie no, to Tesla nie ma podejścia absolutnie, akurat Tesla jest w systemie, to jest 800 V pewnie, no nie już? 800 V. No właśnie, tak. Tesla jest w 400V systemie, więc tam to w ogóle... Oprócz Cybertrucka, nie? No, bo No oprócz, Cybertruck tak, chodzi Cybertruck jest pierwszy- na 1000 V, to się zgadza. Natomiast no, Tesla bardzo asekuracyjnie do tego podchodzi. No, wiem, że chińskie marki właśnie eksperymentują. Na razie Hyundai tak naprawdę jest chyba liderem, jeśli chodzi o rozwiązania 800V w Europie. Tak naprawdę Kia. w Chinach, żeby konkurować, wszyscy muszą oferować już 800 V, nie? Jeżeli aspirują do segmentu premium, no to wszyscy już mają 800 V. Wszystkie marki albo jesteś 800 V, albo jesteś, wiesz, nikim, nie? No. Wsiądźmy sobie do tyłu, ja sobie zobaczę ile tu jest miejsca i co my tu możemy robić w ogóle. Słuchajcie, miejsca z tyłu, tu, ty Adrian ile masz wzrostu? 1,75 m, ale ja siedzę bardzo daleko. Okej. Ja lubię nogi mieć niemalże wyprostowane. Zaraz siądę za kierownicą i ustawię fotel pod siebie, natomiast zobaczcie ile tu jest jeszcze miejsca. Tu jest na pewno dużo więcej miejsca niż w Tesli, a jeśli chodzi o miejsce nad głową, no tu jest dach panoramiczny, on jest bardzo zbliżony do tego, co jest w Y, natomiast jak ja się wyprostuję, to ten dach no już zahaczam, natomiast jak siedzę tak naturalnie, no to mam miejsca na no 2 palce, to jest takie naciągane 2 palce, ale z tyłu siedzi się spoko i jest wygodna ta kanapa. No i co najważniejsze, ona jest także podgrzewana, także to jest mega spoko. A tu co mamy? Miejsce na montaż Tu jest iPada. właśnie montaż iPada, tam już jest jeden zamontowany. Dla córki mam jedną, także jeden wystarczy. Rozumiem. Z tyłu nie ma ekranu, 2 porty USB-C, Navi w tyle. No i najważniejsza lodóweczka. A, lodóweczka, no przecież. Jest Jak się przycisk ją na A, środku. jest, dobra, O, jest. Mamy No, lodóweczkę. słuchajcie, jest lodóweczka, która może także pełnić funkcję grzania. Standardowa buteleczka z herbatą. O, zobaczcie sobie, tu elegancko wchodzi. Pyk, a jak chcecie otworzyć. Mieszczą się 4 takie buteleczki, nie? I słuchajcie, tu jest rzeczywiście chłodno.
Jeśli chodzi o obsługę, słuchajcie, samochodu jest 1:1, tak jak w Tesli. Jest karta po prostu NFC i dokładnie w tym samym miejscu, czyli w słupek B, pod kamerami przykładacie, żeby obsługiwać za pomocą NFC. Temat awaryjny, tylko i wyłącznie korzystacie z aplikacji na co dzień, to ma być kluczyk zapasowy. Aplikacja dostępu do i tyle. bezprzewodowo telefon z Bluetoothem, podchodzimy, auto się otwiera, odchodzimy, auto się zamyka. To auto jest naprawdę bardzo dobrze wykonane. I tutaj jest po prostu przyjemnie. Co prawda, będę się czepiał, bo będę porównywał to do Tesli siłą rzeczy. Słuchajcie, tu od dołu są plaściury. I to słychać, jest plaściur, natomiast to nie jest źle spasowany plastik, to jest fajnie spasowany samochód, ale już słuchajcie, od linii tak naprawdę połowy drzwi do góry mamy materiały, które spokojnie można mówić, że są materiałami premium. Tutaj akurat konfiguracja to jest czerwona skóra, prawda? Tak. Obszycie tutaj czarne na górze, ale słuchajcie, tutaj nic nie trzeszczy, fajnie to wygląda, jest mega przyjemnie się siedzi. No i co najważniejsze, kierownica też mięsista, obszyta skórą. No i tak troszeczkę z Porsche tutaj, nie będę ukrywał. Drive Mode, czyli mamy tutaj zmianę trybów, pokrętło klasycznie, jak widzicie, tryb Comfort, tryb Sport, Sport Plus. No i to jest jaki? Ekologiczny, tak? Tu masz jeszcze, dobra, tu jest jeszcze Eko. No i tryb spersonalizowany. Można to kliknąć wtedy? Co się dzieje? Można. Włącza się na 20 sekund tryb maksymalny, czyli utwardza się zawieszenie, obniża Okej. i pełna moc. Dobra, czyli bo jest to- 1:1 jak w Porsche. Także to się przydaje, oczywiście w trybie Sport Plus jest to na stałe, wszystkie Okej. maksymalne opcje. Jeżeli jedziemy tak jak my dzisiaj jechaliśmy w trybie komfort i ruszamy sobie spod świateł, ktoś nam podskakuje, boost, do następnych świateł Nie i ma wracamy opcji. do komfortu. No jasne. Wszyscy, o Xiaomi, wiesz, bo marka w O kurde. No właśnie. Nienawidzę tego w elektrykach. Sam też oczywiście to robię, bo to jest najfajniejsze, bo tylko ty wiesz, kiedy naciskasz pedał przyspieszenia. Nienawidzę tego w elektrykach, jadąc jako pasażer. No, Było i... ostrzeżenie, było pum. No, Etykieta jest taka, że musisz powiedzieć pana to. no, właśnie, pana to, albo patera. Możemy sobie wybrać kolor tego przeszycia tutaj? W Nie. konfiguratorze? Nie, okej, czyli to jest taki akcent sportowy, ale bez wyróżnienia. Do wyboru przy zakupie auta miałem wybór koloru nadwozia, koloru wnętrza i felg. Okej, czyli jeszcze skromniej niż w Tesli. Bardzo wygodna kierownica. Słuchajcie, w ogóle te fotele też są mega wygodne. Pompowane boczki, pompowane lędźwia, to jest mega spoko. Jest wentylacja, jest grzanie tych foteli, nie ma natomiast masaży. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, ja jakoś tam nie będę płakał, szczególnie, że to jest samochód za 170 000 złotych. Oczywiście sterowane pełna elektryka, jeśli chodzi o sterowanie fotela. Tutaj znowu mamy plaściur, łapię te plaściury trochę i tu też są plaściury. W Tesli mamy to rozwiązane tak, że tutaj mamy już obszyte wszystko. Oczywiście bok fotela jest plastikowy, natomiast na przykład te progi są obszyte materiałem, natomiast to nadal spokojnie się broni, wygląda estetycznie, jest dobrze spasowane, więc to jest naprawdę spoko. No i oczywiście napis Xiaomi. Fajne jest to już też mówiliśmy podczas jazdy, że tu w zagłówku, słuchajcie, macie głośnik, który no, wypowiada Wam komendy z nawigacji. Dzięki temu nie macie takiego efektu, że jakby przerywana jest muzyka, ściszana jest muzyka, muza leci cały czas dla całego samochodu tak samo, a kierowca dostaje komunikaty za swoją głową, prosto do ucha, więc to jest super przemyślane. Co tu jeszcze na kierownicy mamy? Po prawej jest głośność, po lewej regulujemy prędkość na tempomacie Okej. i dwa górne przyciski regulują odległość od poprzedzającego pojazdu. A tu sterowanie no i, audio. No i to wiadomo, Dobra. audio, nie? No i klakson na środku, fajne logo Xiaomi, minimalistyczna jest ta kiera, jest fajnie zrobiona, fajnie leży w dłoni. Spoko się trzyma, naprawdę fajnie się tu siedzi. No i te manetki, słuchajcie, tu też jest fajnie. Ten plastik to nie jest taki perfidny plaściur, on jest taki matowiony, fajny w dotyku. Tu mamy aluminium? Chyba plast. To chyba plastik, no nie? Ale dobrej, takiej bardzo dobrej jakości. Fajny, no to jest ciekawe w ogóle. Na desce rozdzielczej te obszycia są tutaj takie... To jest, to praktyczne. się odkręca i można do tego zamocować mocowania do GoPro albo do mocowania do telefonu. Możesz pokazać, jak właśnie się montuje? To akurat mam mocowanie do telefonu. I co, to rozumiem, że kupujesz co w Mistorze? Mamy bardzo dużo akcesoriów dostępnych do tego samochodu, są mocowania do telefonu, mamy mocowania właśnie, mam dodatkowy trzymak do telefonu, który jest też ładowarką bezprzewodową, są dodatkowe zegary, są przyciski, są dodatkowe światła, które reagują na głos i muzykę. Kto co lubi. Pod panelem głównym, tak jak wspominaliśmy podczas jazdy, są
są mocowania specjalne, jak w Rolls-Royce możemy sobie wrzucić parasolki w drzwiach, każdy pasażer ma jedną parasolkę. A powiedz mi, jakie są koszty na przykład takich akcesoriów? To jest mega drogie, czy... Pakiet przycisków wraz z gałką do regulacji głośności 499 juanów. Patrzmy to na pół, czyli w granicach 270 zł. Możemy kupić sobie model samochodu, możemy zamówić dodatkową ładowarkę. Mamy dodatkowe wyświetlacze, one są mocowane na górze ekranu. To są dodatkowe panele po boku, które reagują na nasz głos, to jest 100 zł. Poduszeczki, to jest osłona po szyberdach, to jest 150 zł. Ja mam to akcesorium, to jest 150 juanów, trzymak do telefonu z ładowarką bezprzewodową. Mocowanie do iPada to jest 200 zł. iPad Xiaomi to jest 1600 zł. To jest kluczyk do samochodu. O, czyli jak w Tesli, kształcie można samochodu. kupić coś. Dodatkowy kluczyk, jeżeli ktoś lubi tradycyjnie, to mamy 200 zł. To jest Jakaś szuflada, pewnie pod szuflada fotel do czy coś. tego, do przedniego bagażnika, dodatkowe dobra. wyłożenie gumowane, jak ktoś lubi. Ładowarki do walkie-talkie Xiaomi. Tu są te walkie-talkie, one są dość drogie, bo Czy chcesz mi powiedzieć, że są też mikrofony do karaoke? tak, oczywiście, no bo jak nie wiedziałeś, że była aplikacja do Była, karaoke, to mamy głośnik bezprzewodowy, który możemy sobie wyciągnąć i jak idziemy sobie na kemping, czy właśnie pod namioty, żeby nam grała muzyczka, on podczas jazdy się ładuje, a sobie go wyciągamy jak w Rivienie, tak? No tak, R1 1 za całe 400 zł. Dodatkowe wkłady zapachowe 30 zł za 3 sztuki. Przewody. O, przewody, drogie przewody. No bo to są dedykowane do iPhone'a, to No płacimy tak. za iPhone'a, a normalny przewód do Xiaomi 15 zł. Są dodatkowe też takie akcesoria. Ja mam kubek w kolorze mojego auta, sobie Okej. dokupiłem za 40 zł. A czapeczki wiadomo, Xiaomi. Samochód na rynku jest ile? No 2 tygodnie jest dostępny. Nie, przepraszam. On był 20 chyba 1 marca i ja czekałem na samochód 1,5 miesiąca i byłem jednym z pierwszych, którzy w ogóle w Chinach dostali samochód, pomijając pierwsze 5000 samochodów, które ludzie po prostu rozkradli. No tak. To było niedostępne praktycznie. Mamy głęboki bardzo schowek, mniej więcej tak głęboki, spokojnie mieszczą się do niego papiery. Można coś, ten schowek jest naprawdę funkcjonalny. To jest tak? schowek, a nie tylko taka klapeczka, bo w Tesli nowej to słuchajcie jest dramat. W nowej trójce, jak wiecie, tam się nic nie mieści. A tu naprawdę wchodzi ręka aż po łokieć i tam jest dużo miejsca. Mega to jest. Schowki w drzwiach są też głębokie, jest tutaj dodatkowa szufladka, jeżeli ktoś chce sobie wrzucić, to tu jest dodatkowa szufladka. Tu są głębokie te kieszenie, nic nie lata, wchodzą duże butelki do wody. No i oczywiście tu wchodzi nam, miejsce jest na parasolkę. No to odprowadza tą wodę? Gdzieś tam na dole jest. Ktoś o tym pomyślał, że jak wrzucisz mokrą parasolkę, to żeby ta woda gdzieś poszła, a nie Oczywiście. gniła w drzwiach. O, uwaga, akcesorium Xiaomi. Czy to jest akcesorium za ile? Za 50 zł, tak? Tak. Dobra. Mamy, słuchajcie, specjalną śrubę, którą sobie tu wkładamy, odkręcamy. To już jak jest luźna, to już chyba niepotrzebny No tak. ten. Ja cię kręcę, no to jest mega. I to jest przemyślane auto, tak? I pyk, mamy zamontowane. Te akcesoria nie mają prądu, tak? Czyli my tam mamy połączenie te akcesorium przy Piny tym, są, tak, Są no. piny, a to jest bezpinowe. nie? Tak, właśnie, tu słuchajcie, cały ekran dookoła, z tyłu ma specjalne zaślepki, gdzie raz, że mamy tam właśnie piny, żeby móc dostarczać prąd, tak jak w przypadku ładowarki, a z drugiej strony mamy specjalne uchwyty montażowe, więc ten samochód jesteśmy w stanie sobie rozbudować i spersonalizować pod siebie dedykowanymi akcesoriami, które są przemyślane i montowane w różny sposób, tak żeby nam pasowało. Mamy auto, które możemy rozbudowywać. Może się pojawią akcesoria od innych producentów, tak? Którzy mogą robić swoje dedykowane akcesoria. Ekran bardzo podobny jak w Tesli, około tam 15-16 cali. Słuchajcie, jeśli chodzi o menu, HyperOS i możliwość oczywiście sobie dzielenia tego ekranu tak jak chcecie, czyli macie podstawowe informacje o samochodzie, chcecie większe, mniejsze wizualizacje jazdy przesunąć sobie, nie ma problemu. Możecie mieć otwartych kilka aplikacji jednocześnie, mapę, odtwarzacz muzyki i tak dalej, to naprawdę fajnie działa. Jest sklep z aplikacjami, jest normalnie Mi Store, który jest dostosowany oczywiście do samochodu. Te apki, one są, no jak widzicie, nie ma ich zbyt dużo. No ekran jak w Mi Padzie, w iPadzie, no najzwyklejsze ikony. No i możliwość oczywiście korzystania z różnych rzeczy na postoju. Powiedz mi, jeśli chodzi o serwis wideo, telewizję, co tutaj można odpalić? Telewizor to jest muzyka. Okej. Różne programy, zależy kto ma jaką subskrypcję, tak? Okej. To jest wideo.
przepraszam. Wideo. Tu mamy KTV. Płaci się za internet w samochodzie? Jak to wygląda? Internet mam pierwszy rok za darmo, Okej. a następny rok bezlimitowy będzie kosztował 200 juanów, czyli w granicach 100 zł za rok. Okej. A, za rok 100 zł. O kurde, w Tesli 35 zł za miesiąc. Tu mamy Aha. filmy. To taki Netflix, chiński Netflix. Chiński Netflix, no. Ja tego nie oglądam, ponieważ generalnie no to są... no, Dobra, no odpalmy coś, żeby zobaczyć, jak się to Dokładnie. szybko buforuje. Pyk i śmiga. leci. Oczywiście tylko na postoju. No jasne. Sprawdzamy jeszcze tą karaoke. Podejrzewam, że no jest Jest tutaj. karaoke, dobra. I tutaj ucieka Śpiewamy. i możemy śpiewać, nie? Dobra, no śpiewać dzisiaj nie będziemy. Jeśli chodzi o menu, to jest domyślny widok i tu można mieć 3 aplikacje, rozumiem, tak? Ale tak, można przesunąć, jak widzisz, No to jest tak, ten, no to także możemy jest sobie multi-window i rozszerzyć. możemy sobie się tym bawić. I później co? Wchodzimy w ustawienia samochodu i tutaj sterujemy wszystkim. To jest takie menu, pewnie zakładam sterowanie, tu jest napisane, Tak, coś tak, w tym tak, stylu. I tu mamy podstawowe ustawienia samochodu, zakładam. Dokładnie. Mamy wszystko, co tam chcemy ustawić. Przesunąć fotel kierowcy, lusterka, kierownica jest też elektrycznie regulowana. Jak się reguluje kierownicę? Też jak w Tesli? Tu masz kierownicę I z i prawej przyciskamy. gałeczki. Dobra, i ona sobie chodzi. Dokładnie jest tak samo. Ja rozumiem, że jest kilka profili kierowcy, Tak, można to zapisać. są profile, To jest tak można samo. zapisać, więc wchodzimy, pamięta profile ludzi. No ja jestem jako jedynym kierowcą, więc Dobra, no jak przypisalibyśmy drugie pewnie Bluetooth, skonfigurowali kluczyk, to będzie rozpoznawał. Dobra. No tutaj wiadomo, ustawienie świateł. światło czy automatyczne, czy jak mamy... Właśnie, jeśli mamy menu, mamy tylko po chińsku. W tej chwili Xiaomi mówi coś w ogóle o tym, żeby wprowadzać ten samochód na inne rynki i chociaż, nie wiem, będzie menu po angielsku albo cokolwiek? Nie, to już podczas premiery powiedzieli, że na tą chwilę skupiają się na rynku wewnętrznym, tylko Chin, więc będzie po chińsku, także trzeba czekać. Czekamy na custom ROMa na Xiaomi Cara, żeby był po angielsku. Możemy ustawić sobie kolory O, podświetlenia wnętrza. Akurat tu do czerwonych skór, to akurat ładnie pasuje Pasuje. czerwonym. Tutaj mamy sterowanie oknami, blokady przed Blokady dziećmi. przed dziećmi, drzwi. Dobra. Tutaj. Są też skróty do tych, to są ustawienia Profili widzę. profile, tak, profile sportowe, tak. Okej. Co w ogóle ten wykres pokazuje? No pokazuje moc, twardość zawieszenia, takie, no właśnie czym ten profil się charakteryzuje. Jak przykręcisz to mamy, tak, czyli Zmiana mamy charakteru. agresywne, tak, czy mocna moc odzyskiwania energii, czy słaba moc odzyskiwania. Okej. Także mamy różne tryby, żeby tak wizualnie zwizualizować. Tutaj ustawienia autopilota. No wszystkim ekran jest bardzo responsywny. Jest tak. bardzo, tak, mega spoko to działa. I nie zawiesza się nic, słuchajcie, przełączanie się między kartami. Ja tak na to nie zwracam teraz uwagi, bo jakby przyzwyczajony jestem, że to dobrze działa w Tesli, ale gdy przesiądę się do innego samochodu, to ja naprawdę bardzo to doceniam i tutaj rzeczywiście responsywność jest. Ładowanie, to już sobie powiedzieliśmy, 350 kW, 800 V maksymalna moc. Także ładuje się bardzo, bardzo szybko i słuchajcie, Adrian mówi, że on trzyma do 50%, ile? Powyżej 300, tak? No praktycznie do 50% ładuje 300 kW, potem delikatnie to spada. Słuchajcie, bateria 101 kWh, do 50% 300 kW cały czas trzyma. Mamma mia, to jest coś pięknego. Ładowanie, No, ustawienie ja generalnie ładowania. jadę za 20 minut, można 20 minut ładowania daje mi 80% baterii. To naprawdę do jazdy na co dzień, to jest tydzień jazdy dla osoby, która dojeżdża do pracy, nie jeździ w jakimiś trasami, no bo wiadomo w trasy, no to wiadomo, że trzeba ładować się cały czas, tak? No wiadomo. Ustawienia Wi-Fi, jest słuchajcie CarLink, możemy tutaj, co Android Auto normalnie się odpala, tak? I będzie niedługo CarPlay, także to jest spoko. Ustawienia motywu, oczywiście motyw automatyczny, jasny, ciemny, to taki standard. Co tu mamy? A, mamy jeszcze oczywiście head-up i head-up też jest w standardzie, nie dokupowałeś Head-up, tego. jest w standardzie, tak. Ale też spoko, że można wybrać dwa motywy. Tu już zakładam, że motyw trochę skromniejszy, Tak, żeby skromniejszy. nie rozpraszał, a tutaj mamy jeszcze Z mapą. wskazania nawigacji. Dobra, to jest mega spoko.
Co my tu jeszcze mamy? Ustawienia dźwięku. Głośność każdego tam... Tak, z źródła dźwięku, czyli od telefonu, muzyka, komunikaty. Plus oczywiście to jest mega fajne, że możemy zmieniać, kogo słucha Xiaomi. Czyli teraz słucha wszystkich, natomiast kiedy zmienicie, to teraz będzie na przykład słuchała tylko i wyłącznie kierowcy i to jest naprawdę mega. A możesz zapytać coś o Xiaomi, na przykład jaka jest pogoda albo coś w tym stylu? 小爱同学， 主驾请讲。天气怎么样啊？ 深圳福田今天多云 Mamy 转阵， temperaturę. 记得带伞。25度到32度，南哦风2妈级，空气。打开窗户。Otwiera okno. 关所有窗户。小爱同学，打开所有窗户。小爱同学，关所有窗户。 Ale bardzo dobrze zbierają mikrofony, bo przy otwartej szybie bez problemu rozpoznaje polecenie. Także jest wszystko. No podejrzewam, że jest cały array mikrofonów tutaj. No. I tutaj akcesoria, czyli sterowanie lodóweczką, to jest mega spoko. Lodóweczką lód podgrzewaczem. Lub podgrzewaczem. Klik i możemy 35 do 50 stopni i możemy grzać, a tu możemy chłodzić w zakresie od 2 stopni do 15. No i jak widzicie, podłączacie akcesorium, ono od razu jest wyświetlane, rozpoznaje Xiaomi to akcesorium. Co tu możemy z tym To jest, zrobić? czy włączony jest, pierwsza opcja to jest włączenie ładowania bezprzewodowego, a drugie nawet nie wiem. O, i to jest, słuchajcie, mega fajne. Kupujecie uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową i nie musicie katować telefonu ładowarką bezprzewodową. No i ustawienia profili. Dobra, tutaj kamery, rozumiem, że możemy... Można kamery, oczywiście jest Sentinel Mode, wykrywa jeżeli ludzie kręcą się wokół zamkniętego auta, wtedy wyświetla się na ekranie wiadomość, że są nagrywani. Dostajesz powiadomienie na telefon? Mam wyłączone powiadomienia, Okej. ale mogą być powiadomienia, plus mogę zdalnie też patrzeć na kamery z aplikacji, nawet jeżeli nie jest włączony Sentinel Mode, czyli mogę po prostu zdalnie, jeżeli chcę sobie zobaczyć co się dzieje, to sobie mogę zdalnie patrzeć. A, tutaj możemy sobie Przy tył. zmieniać. Tu mamy kamerę ze zderzaka, a tu mamy kamerę z szyby. Przodu, tak. A, to też fajne. Zobaczcie, słuchajcie, kamera w zderzaku to jest super. Do precyzyjnego parkowania no po prostu nie ma nic lepszego. Plus masz jeszcze tutaj też tylne opony lub przednie opony. Ja jestem tradycjonalistą, patrzę na lusterka. No i słuchajcie, kamera 360, tak? To absolutna podstawa, której w Tesli niestety nie ma, więc kamera 360 jest super świetna. Dobra, co tu jeszcze mamy? No i mapa oczywiście i Mapa tyle. jest Autonavi. A gierki można sobie pobrać z Mistora, no nie? Możemy. Widziałem, że tam były jakieś gry tutaj. Coś tam będzie, coś są jakieś tam jest. gierki. Nie. Bo widzę, że wizualizacja mega działa. Lei Jun, czyli CEO Xiaomi właśnie mówił, że no niestety, że Tesla prowadzi w wyścigu autonomiki jazdy, ale Xiaomi będzie się starać i podganiać, także jeśli chodzi o autonomikę jazdy, to Xiaomi jest Tesla jest na razie królem i na świecie, i w Chinach weszło też FSD, także i działa lepiej niż Xiaomi. Znaczy wizualizacja jazdy wydaje mi się, ja generalnie mam teraz tą nową trójkę, która działa tylko i wyłącznie na kamerach, tych nowych 5 megapikselowych, ale to jak on dużo zbiera informacji, bo patrzę co się dzieje też za oknem, to naprawdę działa to bardzo fajnie już. Podejrzewam, że na tą chwilę Xiaomi ma hardware coding, tak? No, Czyli tak. reakcje na to, co się dzieje na ulicy, to jest hardware coded, a nie przez neural nets, tak jak Tesla, że to jest to wyćwiczone. Na razie to fajnie wygląda, a niekoniecznie... W takiej podstawowej w konfiguracji porównałbym to do Tesli Autopilot, tak? No. Czyli Utrzymanie pasa, utrzymuje odległości. pasa, zmienia pasy. Takie podstawowe funkcje działają bezbłędnie. A to docelowo Xiaomi chce, żeby... Także włączyliśmy autopilot. Navigation on Autopilot, tak? Czyli mamy NOA. No i możemy sobie jechać. Tu sobie mogę wyregulować dystans od auta poprzedzającego. No i generalnie nie muszę robić jiggle, tylko muszę masować, muszę trzymać, dotykać kierownicę od czasu do czasu, ale jest to mało inwazyjne. Plus mamy tutaj, obserwuję czy obserwuję Drogę, no tak. czy obserwuję drogę, ale jest 向左变道超车。 O, co teraz zasugerował? sugeruję, żebym zmienił pas, potwierdzić muszę kierunkowskazem, tak? Okej. No ale pominęliśmy pominęliśmy lukę,
I już przepadło. I Slot przepadł. Slot przepadł. No a w Chinach niestety jest bardzo natężony ruch. Korzystasz często z autopilota? Nie, właściwie pierwszy raz skorzystałem, jak jechałem po Was dzisiaj. Okej. Ponieważ po mieście generalnie nie używam, jeżdżę tak, a na autostradzie jakby jest to taka dość pomocne, odciąża mentalnie kierowcę. Więc... Ale interfejs jest mega zbliżony do Tesli. Jest kreska dokładnie taka sama jak u Ilona. Auta są tak samo podświetlane przy zmianie pasa, tak samo cień samochodu. No, Myślę, że wszystko. nie ma co odkrywać Ameryki No i tak, po prostu wiadomo. kopiujemy najlepsze wzorce, No, tak? oczywiście. Xiaomi się z tym nie kryje i ja uważam, że to jest dobre, bo te firmy chińskie, które tworzyły własne wszystko od podstaw typu hi-fi, no to auto może wygląda fajnie, kosmicznie ale tak naprawdę mi to auto w ogóle się nie podoba. Jest drogie, przebajeżone, bez sensu. Co spowodowało, że kupiłeś Xiaomi? Przede wszystkim szukałem auta dla siebie, takiego trochę auta do zabawy. No i rozglądałem się za różnymi markami. Po pierwsze, podobało mi się auto w ogóle z wyglądu, tak? Bo jeżeli mi się auto nie podoba, to bym go nie kupił, bo jest kilka aut w tym segmencie cenowym o podobnych osiągach. Które po prostu, no mówię, nie robią jakby takiego wrażenia na ulicy, bo mamy do wyboru, jest Zeekr 001, też ma 650 koni, IM od Alibaby, tak to się IM nazywa, Marcin? IM też ma, wypuścił, to model się nazywa L06, też 800 W, też poniżej 3 sekund do setki, ale te obłości, tam jest kierownica taka jak w Tesli, że jest ta Volant. volant, mi się to nie podoba. I jakoś tak było, że oglądałem premierę Xiaomi i zacząłem słuchać. I mówię tak, takie ładowanie. Tyle miejsca w środku, porównanie, tak? Za taką cenę. Można połączyć iPady, można podłączyć sobie tablety Xiaomi, integracja z iPhone'em, integracja software. A sprzęt Xiaomi jakiś miałeś w ogóle wcześniej? Ja w domu mam wszystko Xiaomi. Okej, Mam dobra. klimatyzatory Xiaomi, mam głośniki Xiaomi, ja jestem jakby Xiaomi fan, prawdziwy mi fan. Xiaomi fan. Oprócz telefonu i komputera, ponieważ tu jestem zamknięty w systemie aplowskim, mogę sobie włączyć klimatyzację w domu, mogę sobie włączyć mój robot sprzątający, tak? Mogę zobaczyć, czy lodówka jest włączona. Okej, czyli jest pełna integracja Mi Home'a, apki po prostu w samochodzie. Tak, także to jest takie coś i działa to również w drugą stronę, czyli na przykład jeżeli wychodzę z domu, to wystarczy, że powiem do głośnika Xiaomi w domu, żeby mi schłodził samochód przed wyjściem i on po prostu w samochodzie włączy i schłodzi go zanim wyjdę, nie? Ja Cię kręcę, nieźle. Czyli integracja jest pełna z ekosystemem po prostu do samego końca. Tak. Ej, dobra, ale to jest jakieś 10 razy większe niż w Tesli. Wow, jakie to jest wielkie lustro. Oczywiście wykończone smart Alcantarą. cover, tak, wykończona Alcantarą to super i tu jest dużo w ogóle bardziej przyjemna ta podsufitka, no bo tu mamy Alcantarę, więc to jest fajne. W Tesli niestety mamy słabą tę podsufitkę. Ta czarna wygląda tutaj świetnie. No i oczywiście smart cover na lusterko to jest zaczerpnięte rodem z iPada i z Tesli, natomiast no to lusterko jest dużo większe i naprawdę jest fajne. O, i jeszcze jedna rzecz, w Tesli tu jeszcze możesz sobie przesunąć. Masz dłuższy pałąk, więc chociaż to i tak jest na tyle duże. Jak masz za małe, to musisz mieć wysuwać. A tu masz duże, więc nie musisz wysuwać. Jeśli chodzi o szyby, niestety nie mamy podwójnych szyb. Szyby są pojedyncze, zarówno z przodu, jak i z tyłu, natomiast z tyłu są przyciemnione fabrycznie. Dach oczywiście panoramiczny też jest przyciemniony fabrycznie, tylna szyba również. No i drzwi otwierane rodem z Tesli przyciskiem wraz z awaryjną klamką. To jest to awaryjna klamka? Tu jest awaryjna klamka do otwierania w razie braku prądu czy przy wypadku. A właśnie, opony jakie tu mamy? 20. Tu są 20 i tu są Michelin. też Pilot Sport EV, czyli to jest ta opona do elektryka. Rozmiar to- 245 40 na 20. Z tyłu są 265. No i słuchajcie, tarcza nawiercana i dodatkowo hamulec Brembo. I to też, rozumiem, jest charakterystyczne dla wersji Chłopaki Max. nas kręcą. Tak, właśnie. Tutaj, słuchajcie, sensacją jesteśmy tym samochodem. Pewnie tutaj się kilka czynników składa, czyli raz, że jesteśmy, kurczę, nie lokalsi, a dwa, że no, mamy furę, która budzi zainteresowanie. Jeśli natomiast jeszcze chodzi o drzwi, w standardzie macie także domyki, czyli nie musicie trzaskać, pyk i drzwi się dociągają, to jest mega fajne. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, wady samochodu Xiaomi po takich pierwszych wrażeniach i dosłownie kilku
przejażdżkach, które spędziłem na prawym fotelu. Brak martwego pola, natomiast lusterka są fajnie wypełnione całościowo i tutaj znowu nawiązanie do Volvo, bo są bardzo podobne, takie jak w Volvo. Będę się czepiał trochę tych plastików na dole drzwi, to już mogli dociągnąć, bo to by były grosze. Co jeszcze z takich wad? Co Ci się przeszkadza najbardziej w tym samochodzie? No to właśnie ten przycisk start-stop, o którym tak. wspominałem. Nie ma naprawdę dużo wad. No mamy pneumatyczną regulację wysokości. Właśnie, tu słuchajcie, jest pneumatyka w tej cenie. To jest niesamowite, że ta auto się samo Dwukomorowa, podnosi, no. dwukomorowa, czyli najbardziej zaawansowana pneumatyka. I jechaliśmy tak, że nie było w ogóle problemów z Bardzo komfortem, ani z komfortowo, tak. ciszą przy każdej prędkości. No co, pojemny samochód, fajnie wykończony, multimedialnie mega, zasuwa Jest wszystko. przemyślane, wszystkie akcesoria Właśnie, są. mega dużo opcji personalizacji. No wow, ja jestem Brak masaży, tak? zaskoczony. Brak masaży jeszcze ale można się to i tak zaczepić, w tym no. A, i są czujniki parkowania zwykłe, ultradźwiękowe, więc to jest mega spoko. Wow, naprawdę wow. Xiaomi kawał dobrej roboty chyba zrobiło, co? No, jak najbardziej. Także jeżeli ktoś lubi na przykład, nie chciałby panoramy, to niestety nie ma opcji automatycznego domknięcia panoramy, chociaż jest bardzo mocno przyciemniona, więc nawet w nasze tutaj południowochińskie słońce nie jest gorąco w aucie, ani słońce nie daje mocno, więc nie jest to problem. Ale jeżeli ktoś lubi, no to nie ma opcji zasuwania panoramy, tak? No ale to już są takie szczegóły, że to... o czym Konkurent rozmawiamy. na rynku Xiaomi w tym przedziale cenowym ma na przykład już elektryczne drzwi, że na przycisk są domykane. O, okej. Od Zeekera 001 ma podobne osiągi, no i to właśnie z jednych tych takich bajerów, no to właśnie ma, że elektrycznie całe drzwi są domykane Okej. i otwierane też, tak? No to spoko, przycisku. Czyli co, Wszystkiego to się jest nie w da. ogóle właśnie w tej klasie cenowej, mocowej, wyposażeniowej, to jest najlepszy stosunek ceny do jakości na rynku chińskim? Myślę, że tak, chociaż jakościowo konkurenci są podobnie, tak? Tylko Okej. tu była u mnie kwestia wyboru, tak rozmawialiśmy właśnie, personalizacja tego, że mogę mieć własne iPady z tyłu, co daje mi szerszy zakres multimediów. Dwa, że po prostu auto mi się fizycznie bardziej podobało od konkurencji. No i to, że jest auto naprawdę przemyślane z tymi wszystkimi akcesoriami i ta personalizacja jako takie trzy główne punkty. Słuchajcie, długi materiał wyszedł, ale jest o czym gadać. No tak, z mojej perspektywy technologicznego geeka, no to marzenie spełnione. Udało mi się przejechać tym samochodem, co prawda jako pasażer, ale to i tak jest dla mnie mega. Druga sprawa, no udało nam się do niego wejść, opowiedzieć i mega Ci w ogóle, Adrian, dziękuję za to, że znalazłeś czas. Wielkie dzięki, naprawdę. Natomiast słuchajcie, Chiny dają takie możliwości motoryzacyjne, że myślę, że nie stawiamy tutaj ostatniego słowa i zrobimy sobie, myślę, kiedyś taki tour i pokażemy Wam motoryzację chińską, bo tu jest o czym gadać. Natomiast naprawdę Xiaomi daje Mam nadzieję, radę. że będziecie łamali te przekonania ludzi, że chińska motoryzacja jest badziewna i się nie nadaje. Nie, no tu jest bardzo dobrze to wszystko zrobione i no wow, naprawdę wow. To auto, gdyby trafiło do Europy, myślę, że wchodzi automatycznie na topkę, jeśli chodzi o cenę, jakość możliwości. Oczywiście wiadomo, zależy jakby to wycenili, ale wychodząc od ceny chińskiej, nawet doliczając koszty transportu, podatków i tak dalej, to i tak, no myślę, że Tesla mogłaby się bać. No, generalnie sam koszt transportu i podatków nie jest wielki. Teoretycznie nie powinien auto kosztować więcej niż dodatkowe około 40% względem Chin. Okej. Duża część jest niestety marża importerów i Dealerów. dealerów. Tak. Tutaj Xiaomi ze względu na to, że jest marką chińską, ma własną sieć dealerską, plus po prostu zamawiamy auto tak jak w Tesli w aplikacji i jedziemy tylko odebrać auto. Właśnie, jak jest z serwisem? Serwis jest na miejscu, tak? Tam, gdzie pojechałem odebrać auto, oczywiście rozwijają dopiero sieć dealerską, także nie ma wiele tych punktów, Okej. ale wiadomo, z czasem powinno być tego więcej i więcej. Także kopiują wzór Tesli, jeśli chodzi o sieć dealerską i sieć napraw, czyli Podobny model biznesowy. wszystko zamawiamy w aplikacji, rozmawiamy z konsultantem w aplikacji i jeżeli coś potrzebujemy naprawić, No to wszystko z apki. Dobra, jeszcze raz mega wielkie dzięki, a Wy subskrybujcie kanał Rootblog, słuchajcie, wpadajcie do Adriana, zresztą podczas materiału linkowaliśmy i do Instagramów i do social mediów Adriana, więc odwiedzajcie, bo on tam nagrywa różne eksperymenty, driftował tym samochodem, gada do niego po chińsku i w ogóle pokazuje też Xiaomi od strony właśnie motoryzacji po prostu na co dzień. A my widzimy się już w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem! dzięki, pozdrawiam.